Cześć, witajcie. Dziś zajrzymy sobie do miejscowości Luyfer, gdzie praktycznie co roku do tej pory, bo przez ostatnie 2 lata była przerwa, gdzie miejscowość ta staje się swoistego rodzaju rajem dla rowerzystów. Także są organizowane konkursy różne dla rowerzystów różnych wieków, jak również będą inne atrakcje. Także zapraszam na film. Jak widzimy, jedną z ekspozycji, która znajduje się na tej imprezie, to wystawa naprawdę starych rowerów. Z tego, co zdążyłem zaobserwować, najstarszy z eksponatów miał około 150 lat. Jednakże niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jedna z francuskich firm motoryzacyjnych, a właściwie chodzi tu o Peugeot, na początku zajmowała się właśnie produkcją rowerów. Firma powstała w 1810 roku, także ma już ponad 200-letnią tradycję. Po rowerach przyszedł czas na pierwszy pojazd z silnikiem parowym w 1889 roku. Na wystawie w Paryżu zaprezentowany został 3-kołowy pojazd zbudowany z elementów rowerów oraz silnikiem Leona Serpollet. Pojazdy parowe nie cieszyły się popularnością, ponieważ napęd był niewygodny w obsłudze i ciężki. Po eksperymentach z napędem parowym przyszedł czas na pierwszy pojazd z silnikiem spalinowym. Pierwsze takie modele ukazały się w 1891 roku. W 1899 roku Peugeot sprzedał 300 pojazdów, które w całości były zaprojektowane przez firmę. Tylko silnik w całej konstrukcji automobilu był licencyjny i wyprodukowany przez firmę Panhard. Waga pojazdu to niecałe 500 kg, także mały dwucylindrowy silnik umieszczony z tyłu nie miał problemu z napędzeniem pojazdu. Już w 1896 roku znaleźli się sympatycy francuskiej myśli technicznej również w Polsce. Na zamówienie Stanisława Grodzkiego dostarczono do Warszawy samochód Peugeot z silnikiem Daimlera. Rok później Grodzki z zakupionym przez siebie samochodem odbył podróż do Paryża. Podróż tą odbył w towarzystwie dziennikarza relacjonującego wydarzenie na ramach czasopisma Cyklista oraz mechanika. Cała podróż zajęła polskiej ekipie 17 dni. W międzyczasie nastąpił rozłam w rodzinie i firma podzieliła się na 2 firmy. Peugeot Produkty Żelazne i Peugeot Automobile. Armand, wnuk założyciela, stworzył od podstaw 2 fabryki, w których były produkowane nadwozia i własne silniki. A w 1900 roku było to już 500 samochodów i 20 000 rowerów. W 1907 roku firmy ponownie się połączyły. W późniejszych latach, a dokładnie w 1920 roku, polska armia zakupiła 18 samochodów pancernych marki Peugeot. Były one używane w Poznaniu jako samochody szkoleniowe. Kilka z nich brało udział na początku II wojny światowej. W 1926 roku na prawie 1000 taksówek w Warszawie większość stanowiły samochody marki Renault i Peugeot. Okres wojenny to przejęcie fabryk przez Ferdynanda Porscha. Nie oznaczało to jednak zaprzestania produkcji. W 1941 roku powstał pierwszy samochód elektryczny Peugeot. Okres wojenny to również bombardowanie fabryk Peugeot przez aliantów. Po powojennych problemach spowodowanych zniszczeniami wojennymi i stratami wśród pracowników w 1946 roku Peugeot produkuje 14 000 samochodów w ciągu sezonu. Potem w następnych latach pojawiło się wiele nowych modeli samochodów Peugeot, a w 1956 roku zakupiony został pierwszy komputer IBM 650, który zarządzał magazynami. Z moich obserwacji wynika, że Francuzi chętnie kupują marki francuskie i mają one znaczny udział w rynku. Sam pracowałem u jednej osoby, gdzie na parkingu były 4 samochody i wszystkie francuskie. A w dodatku na różnych forach internetowych spotkałem się z sytuacjami, gdzie ludzie chętnie zakupią używane samochody francuskie, żeby sprowadzić je do Polski. Jak możecie zauważyć, w paradzie biorą udział samochody różnych marek,
Ja jednak skupiłem się na historii firmy Peugeot, gdyż jest to najstarsza z francuskich marek. Z drugiej strony Peugeot ma 90% akcji Citroena, przejętego, gdy ten był bliski bankructwa. Także w dzisiejszych czasach globalizacji dużo firm jest ze sobą połączonych. A ostatnie przejęcie Opla przez grupę PSA, tak to w sumie Peugeot, też mogło spowodować pewne zamieszanie na rynku motoryzacyjnym. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i lubicie stare samochody, to napiszcie w komentarzach. Ja też lubię stare samochody. A ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłej niedzieli i kto wie, może do zobaczenia w łodzi podwodnej.